Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam trik, jak wymienić jakiekolwiek podłoże albo gołe dno na piasek bez wyciągania ryb i zamulania wody, a także przeanalizujemy, która opcja jest lepsza, piasek czy gołe dno. Pokażę Wam też kilka moich nowych dodatków do akwarium. Zostańcie ze mną do końca. Tydzień temu zmieniłam swoje podłoże na piasek w głównym akwarium za sprawą Bonbona, który był testerem i u niego piasek się sprawdził. Widzę, że bardzo często się nim bawi i postanowiłam nie odbierać tej przyjemności swoim rybom w głównym akwarium. Czy była to dobra decyzja? Przeanalizujmy. Po pierwsze, piasek wygląda naturalnie. Ma też wiele innych plusów, na przykład można na nim sadzić rośliny, dodać kilka skałek i naprawdę akwarium wygląda naturalnie i ładnie. Ale po tej stronie mamy gołe dno. Gołe dno na co dzień wygląda o wiele czyściej. Pierwszego dnia, jak wstałam rano po zmianie na piasek, złapałam się za głowę, bo po prostu był brud widoczny wszędzie. Leżały ogromne kupy na tym piasku i niestety nie byłam zadowolona z efektu. Także tutaj gołe dno dostanie punkt. Kolejny punkt idzie w stronę piasku, dlatego że piasek jest siedliskiem dobrych bakterii. Jak wiecie, nasze dobre bakterie osiedlają się na przykład w filtrach na różnych powierzchniach, ale też osadzają się właśnie na piasku. Kolejny punkt przyznaje gołe dno. Gołe dno niezwykle łatwo się sprząta. Po pierwsze, już od razu wszystkie brudy idą automatycznie do filtra, a nawet jeśli pod kamieniami są jakieś drobne zanieczyszczenia, po prostu można je wysyfonować, wyciągnąć wężykiem, odkurzyć i po prostu zajmuje to tylko kilka minut. Natomiast sprzątanie piasku jest o wiele trudniejsze. Wprawdzie piasek jest cięższy od moich typowych brudów w akwarium, czyli odchodów, niedojedzonych kawałków brokułów, czy też innych warzyw, ale niestety trzeba całe akwarium dokładnie poodkurzać. Zajmuje to o wiele więcej czasu. Następny punkt jest też bardzo ważny. Punkt dla piasku. Zapewnia rozrywkę. Faktycznie Bonbon naprawdę bardzo dużo skorzystał na piasku i bardzo się nim bawi. Ciągle przeżuwa, wypluwa go. Daje mu też różne tonące tabletki, na przykład te wafelki dla glonojadów. I bardzo lubi się tym bawić, zakopywać w piasku, odkopywać i przerzucać. Niestety w dużym akwarium nie było aż takiego szału. Myślałam, że będzie lepiej i że całymi dniami będą siedzieć i po prostu przegrzebywać ten piasek. Nie. Jedynie kapitan dosyć często grzebie sobie tam w piasku i do tego stopnia, że bardzo często jest pokryty piaskiem, co wygląda tak, jakby miał ospę. Następny punkt dla gołego dna. W piasku, jeśli damy grubą warstwę, robić się takie szczelinki i budować toksyczne gazy. Oczywiście gazy, jeśli będziemy ruszać tym piaskiem, będą automatycznie szły do góry i nie powinny być toksyczne dla ryb. Tak dzieje się w 98% przypadków. Jednak po rozmowie z kilkoma chemikami dowiedziałam się, że te gazy niestety mogą być toksyczne dla ryby, jeśli w jakiś sposób dostaną się do wody i są na tyle szkodliwe, że mogą nawet zabić rybę. Więc jeśli dajemy piasek, to tylko cienką warstwę albo gołe dno. Następny punkt idzie do piasku. Mamy tutaj szeroką gamę kolorystyczną od śnieżno-białych. Nie chcę sobie wyobrażać tego, jak wygląda na nich brud. Poprzez naturalne, czy też na przykład ciemne lub czarne. I ostatni punkt idzie do gołego dna. Jest tanie. Jest darmowe. Wprawdzie piasek może nie jest specjalnie drogi, zwłaszcza ten, który dodałam w głównym akwarium. Worek taki 5-kilowy kosztował około 10 zł w przeliczeniu, więc jest to bardzo tanio. Natomiast podobał mi się piasek czarny, był tylko jeden dostępny z firmy Seasham i kosztował 34 euro za 2-kilowy worek. Tak jak widzicie, głosy rozkładają się porówno i wydaje mi się, że to, czy mamy piasek, czy gołe dno, to tylko i wyłącznie nasza preferencja. Zarówno to, co nam się podoba optycznie, jak i to, co sprzyja naszym rybom. Ja sama bardzo długo się wahałam i myślę, że dalej jestem bardziej bliżej gołego dna. W zeszłym tygodniu po podmiance wody, już pod wieczór, zadecydowałam, no dobra, macie.
I dodałam piasek, nie wyciągając ryb i nie zamulając akwarium. Woda była przejrzysta zaraz po dodaniu piasku. Jak to zrobiłam? Po pierwsze, bardzo długo myłam piasek. Tak długo, aż ta cała woda mętna po prostu zrobiła się przejrzysta. Na tym piasku było napisane oczywiście, że jest myty i płukany, ale nie ma co się tym sugerować. Każdy powinien bardzo dokładnie przepłukać swój piasek. Ale też zastosowałam trik, który polegał na tym, że wsadziłam piasek do butelki, zakręciłam tą butelkę i wsadziłam ją do akwarium i dopiero wtedy, kiedy była wsadzona do akwarium, odkręciłam ją powoli i rozsypywałam piasek równomiernie po całym dnie. W ten sposób teoretycznie cały ewentualny brud, który zostanie w piasku, niedopłukany, wędruje automatycznie do butelki z wodą. Później tą butelkę, kiedy się napełni już cała wodą, a piasek cały opadnie na dno, zakręcamy i wyciągamy i wylewamy tą wodę. Przy okazji dodawania piasku i w zeszłotygodniowych redekoracji zmieniłam troszkę wystrój, nie za dużo. Pozbyłam się tej krótkiej listwy napowietrzającej ze światełkiem, którego i tak nie używałam. I zastosowałam długą kurtynę powietrza, to się nazywa air curtain, która ma 90 cm. Nie mogłam jej dać na całą tylną ścianę, dlatego że mam tam wlot filtra, więc jest ponad połowę. Kupiłam ją na Amazonie i myślałam, że będzie taka sama jak u Bonbona. Tak się nie okazało, ta Bonbona jest krótsza, w związku z tym ma tylko wylot powietrza z jednej strony, czyli automatycznie tam mocuje się pompkę powietrza. W dużym akwarium ta kurtyna ma 90 cm i nie wiem dlaczego, ale wyloty powietrza były z dwóch stron. Prawdopodobnie, żeby połączyć dwie pompy. Nie wiem, a może czegoś nie doczytałam, nie było zresztą instrukcji. Musiałam po prostu jedną stronę zawiązać gumką do włosów. Dodatkowo kupiłam też alerty. Często mówicie mi, że macie jakieś problemy z rybami i zazwyczaj pierwszym pytaniem, jakie zadaję, jest jaki macie litraż, jak długo akwarium, ile ryb i jakie są parametry wody. No i potem często jest odpowiedź, że testy wody są bardzo drogie i oczywiście to rozumiem. Ale tutaj mam taką tańszą alternatywę, może nie jest zupełnie dokładna, ale na pewno się sprawdzi. Znalazłam na Amazonie promocję, że zazwyczaj te testy kosztują ten alert amoniaku kosztuje około 14 euro, a chyba razem z testem pH 16 albo 17. Podlinkuję Wam na dole. Ja już go tutaj testowałam. Ten test amoniaku możecie sobie przetestować popularnym środkiem do czyszczenia, który zawiera amoniak, jak się zmieniają kolory. Jak jest żółty, prawidłowy, akurat u mnie jeszcze ten kolor nie zszedł, żółty jest prawidłowy, zielony to jest taki, powinien być nas niepokoić, niebieski już bardzo niepokoić, a ten całkiem niebieski to już jest w ogóle dramat i tragedia. Musimy tylko pamiętać, bo te testy często dostają negatywne opinie, bo mówią, że są niedokładne w porównaniu z tymi testami, które ja Wam pokazywałam, tymi płynnymi. Tylko trzeba wiedzieć, że amoniak składa się tak jakby, mówiąc już najprostszym językiem, składa się z dwóch substancji. Jedna jest mniej toksyczna, druga bardziej. I te testy testują tylko tą bardziej toksyczną. Natomiast te testy płynne testują obie, ale też często dają odczyty na wodzie chlorowanej i czytają jako amoniak. Testy można sobie dokupić właściwie wszystkich parametrów. Ja tutaj mam testy pH, dopiero wyciągnięte z akwarium, ale szybko się zmienia. W porównaniu z amoniakiem testowałam rano na różnych środkach, żeby zobaczyć, jaki na nagrania będzie mi pasował, ale niestety nie zeszły te kolory, więc nie będę już go męczyć. A ten już się zmienia. Był bardzo fajny, ciemny. Wiecie, co sądzę o testach paskowych? Wprawdzie ten jest w miarę dokładny, pokrywa się z tym, co mi wychodzi na moich testach płynnych. Natomiast fajny gadżet, bo nie płaciłam za niego tyle, ile za amoniak, a mogę kontrolować po prostu wahania między podmiankami wody, czy zaraz po podmiankach wody, także sobie to sprawiłam. Te testy starczają teoretycznie na rok, a więc jest to nieduży wydatek w skali roku.
Na pewno nie powinno być to nasze podstawowe źródło wiedzy o parametrach, ale można ewentualnie wychwycić coś, czego nie zauważylibyśmy innymi sposobami. Może to nam dać spokój ducha, że wszystko jest ok i nie trzeba testować wody płynu. Dalej czekam na rybki, to już chyba 7 tygodni, jak już wiem, jakie będę miała rybki, ale wszystkie papiery, procedury, certyfikaty, licencje trwają niezmiernie długo. Już miały być tutaj 2 tygodnie temu, ale potem wyszły kolejne problemy, o których będę opowiadać. Mam nadzieję, że już w następnym vlogu, kiedy przyjadą całe. Dostawałam kilka pytań, zwłaszcza na naszej grupie się pojawiały, jak właśnie ściągać rybki z zagranicy, więc myślę, że będzie to ciekawe. I postaram się umówić od deski do deski wszystkie kroki z tym związane. A jak widzicie, trwa to prawie 2 miesiące, ale myślę, że będzie warto. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam Was na swojego Instagrama, ta sama nazwa, Captain Chocolate Cake, oraz na naszą grupę facebookową o welonkach. Welony, welonki, złote rybki. I jak zwykle subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i podawajcie dalej. Dziękuję bardzo.